Dzisiaj, 14 luty 2024 rok, walentynki, ponoć. Wszystkim zakochanym, no cóż, jak najwięcej miłości. Najwięcej miłości potrzebują ci, którzy walczą, ale ci, którzy są młodzi, też potrzebują tej miłości, ponieważ chcą zakładać tą najmniejszą komórkę, czyli małżeństwo. Społeczne oczywiście. A to jest bardzo ważne, bo nasze społeczeństwo kurczy się i to w bardzo poważny sposób. Dzisiaj nasz kosmogram wygląda w ten sposób. Zobaczcie. Tak wygląda nasz kosmogram. Tutaj mamy Dwada Samse. Proszę zwrócić uwagę. Słońce w Strzelcu, Księżyc w Baranie, ale w Dładzie Ryby. Proszę. A ja. Tak wygląda to wszystko. Proszę zwrócić uwagę na skupienie planet. Pokazuje to skupienie planet. Zobaczcie, że na dole nic nie ma, a tutaj wszystko. To znaczy też intensywność działań, jakie istnieją w tej chwili. Ja już zwinę kosmogram, bo od czasu do czasu będzie mi niepotrzebny. Patrzę, czy mogę przejść normalnie. Ja pójdę troszeczkę innymi, chociaż nie. Czy mnie się opłaca iść innymi uliczkami? Nie, pójdę tak normalnie jak jest. Jak zawsze chodzę. Tutaj koło dawnego stadionu widzę. Naprzeciwko Salezjanów. Dawniej. No co tu ukrywać, jesteśmy na ulicy, tak? Dawno tego tutaj historii nie było na ulicy. No ale trzeba cokolwiek. Czas bardzo intensywny. Ciekaw jestem. W Kraków opanowany przez rolników. Nie wiem jak Łódź. Na razie nie widzę, żeby to były jakieś problemy, ale może dlatego, że łódzkie, okołódzkie nie jest terenem zbyt rolniczym i zbyt bogatym. No, co tu ukrywać, mamy jedynie co jest łowickie, bardzo sławne. Sadów, no i w Skierniewicach to skierniewickie z kolei łowickie, łowickie, skierniewickie są podobni do siebie i dlatego też się mylę. Teraz ja tutaj schowam ten kosmogram. Może się przydać jeszcze do jakiejś tam konsultacji chwilowej. Ale musimy to wszystko zrobić w miarę przyzwoicie. O, już jest. No i idziemy sobie gaworząc o królewskiej wiedzy i nie tylko. A nie przedstawiłem się, Ryszard Borowiecki oczywiście. O, papa. Czapeczka założona. Ja wolę w czapce chodzić. Zawsze miałem kłopoty z zatokami, także na wszelki wypadek. Rynek wam zaraz pokażę, jak wygląda nasz rynek. Oczywiście pusty jest ten rynek. Znaczy nie zupełnie pusty, no tu zawsze są budki, które handlują. O, proszę, tutaj jest warzywniak. Tam dalej, tutaj jest samochód tego pana właśnie, który ma właśnie ten tutaj warzywniaczek. Także tak to wygląda, a my idziemy sobie ulicą. No cóż, planety robią swoje. Wodnik króluje, jednak bardzo dużo czuć tego wodnika i ten wodnik naprawdę ma dużo do powiedzenia i bardzo dobrze, że ma, bo przynajmniej robi jakąś rewolucję czy ewolucję. O rany, telefon się uruchomił, ale to nic nie jest drożnego, to jest po prostu tylko wyłącznie to jest wyłącznie tylko przypominajka, czyli to dokładnie, że
o tej godzinie zmieniam opcję jakby działania. To znaczy, jeżeli coś robię, to robię do tej godziny, a od tej godziny już robię co innego. I jeszcze mam raz dzwoni, także ze względu na to, żeby ciągle zmieniać czas swoich zajęć, żeby się nie nudzić, a po pierwsze, żeby nie wpaść w jakiś taką historię, że po prostu nie dam rady. Przyglądam się, czy są wózeczki trójkołowe, ale nie ma wózeczków trójkołowych jeszcze. Dobrze, i sobie także tak to wygląda. Idziemy sobie pomału. Wszystko jest ok. Ale to w astrologii oczywiście. Jak to wygląda? Proszę, jak tutaj pięknie odremontowana. Tutaj kamieniczka. Nawet nie zauważyłem tego, że zrobiono tą kamieniczkę aż tak ładnie. Na dole sklepu będą, proszę zwrócić uwagę. O, proszę tutaj. O, naprawdę bardzo ładnie. Na górze też. W takim właśnie łódzkim stylu. To jest taki typowo łódzki styl, takich kamieniczek było mnóstwo na tych uliczkach pobocznych, bo wszyscy znają nas z ulicy Piotrkowskiej. Ulica Piotrkowska nie była najsilniejszą ulicą, najbardziej sławną ulicą była Spacerowa, czyli dzisiejsza współczesna Aleja Kościuszki. Rozpoczynała się od Zielonej, od tej, którą tramwaj 9 podążała na zdrowie, o czym pisał Tuwim w swoich wierszach, w tej poezji. No i w ten sposób właśnie tutaj wygląda, tak wygląda perspektywa tej ulicy. Zwróćcie uwagę, jest taką troszeczkę, ja od razu obrócę i pokażę wam ten tył. Tam daleko, jak widzicie w poprzek, jest Monopolis. To słynne właśnie, co wygrało w Europie zjawisko. Dziwne troszeczkę, bo zakład historii spirytusu wygrał konkurs na najpiękniejszy budynek, na kompleks właściwie kulturowy. Tam kiedyś pójdziemy. Ja szczerze mówiąc nie lubię tych kulturowych, bo jakoś tak, mimo że Łódź jest miastem wyjątkowo dziwnym, takim związanym z kulturą, bo szkoła filmowa i teatralna i studia muzyczne, tutaj też Akademia Muzyczna kiedyś była. No właśnie. Niektórym się wydaje, że są wszystko wiedzące. Znaczy, o co chodzi? Przechodząc, osoba, krótko mówiąc, powinna się, znaczy jadąc samochodem, powinna zatrzymać się, bo przecież byłem już jest, nie, ale to na warszawskich rejestracjach. Nazwijmy to, jak warszawiacy to nazywają, słoiki. No trudno. Tak też jest. Także teraz astrologicznie idąc dalej, potrzeba jednak spojrzeć na to z punktu widzenia królewskiej wiedzy. Czas jest wyjątkowo, właśnie to co mówiłem, to skomasowanie planet. To przeciętnie są po 2 planety, ale znowuż o, teraz będzie można to wyłączyć. Jest 12:55. Taki czas, w którym ja to co mówiłem już.
To jest bardzo interesujący dom, zaraz wam pokażę. I tam wysoko jest zegar słoneczny. No i się zgadza. Skąd było wiadomo o czasie, no nie? Na przykład tam w jakichś dawnych czasach, skąd mieli zegary? No mieli słoneczne zegary. I stąd mamy daty na przykład. A jak w nocy? Po świecach. Przecież można było dokładnie wyznaczyć termin świec. Znaczy na świece miały swój czas palenia i lampy i można było tak wyznaczać. Zaraz wam pokażę następne. To też jest bardzo stare domy. Tutaj to widać słuchajcie, można określić, kto budował, czy Niemcy, czy też Żydzi, czy Polacy. Jak był balkon i nad tym balkonem, tak jak tutaj, o, proszę, nie ma nic, to są kamienice, które budowali Żydzi. Jak z kolei nie ma żadnych balkonów, ani nie ma żadnych takich wykuszy, to Polacy budowali na ogół. Czasami Niemcy też, to zależy skąd oni byli. Dlaczego? Powód pokoje, po prostu pokoje na wynajem, z tego już mnożyło się. Czynszówek tutaj było od mnóstwo, zresztą dlatego, że było bardzo dużo miejsc pracy. Łódź rozwijała się wyjątkowo szybko. Na podstawie Łodzi zbudowano potem Gdynię, ale to, co zrobiło to miasto, gdzie właśnie koło drewniaków stały ogromne kamienice. Ja to pokazywałem w poprzednich filmach. To jest tutaj taka kamienica i pokażę wam z daleka, bo nie wiem czy, bo chcę skręcić zupełnie gdzie indziej. Zaraz wam pokażę tą kamienicę. O, to jest ta kamienica. O, proszę zwróćcie uwagę, jaka jest ogromna. I z tyłu tam autobus zasłania. Jest taka maleńka kamieniczka. No i tutaj dalej też to jest ulica oczywiście Kilińskiego. Powiem wam, że nie za bardzo wiem, jak się przed wojną nazywało, ale muszę spojrzeć. O, stąd będzie widać, jak wyglądała. Widzicie, tam z tyłu jest taka mała kamieniczka. Za moich czasów, bardzo dawnych, tam była wytwórnia dokładnie kwiatów sztucznych. Pani robiła takie wianki komunijne, robiła za moich czasów dzieciństwa. Tam chodziłem z babcią, a tutaj właśnie jest z Kilińskiego. Tam taki budynek z taką czarną kopułą, nie tą złotą, tylko ta czarną, właściwie to nie złota, miedziana właściwie, albo stare złoto. Ale tą czarną jest to poczta główna. W normalnych miastach, takich starych miastach, poczta była główna, zawsze stawiana na środku miasta. I tutaj niedaleko jest ten punkt centralny. Więc jeżeli robimy astrokartografię, to właściwie tutaj w tym punkcie powinniśmy położyć swój kosmogram i zobaczyć, w której części żyjemy. W której części. Warto znać te punkty, dlatego że one nam
ułatwiają nasze życie. Możemy żyć na przykład na Saturnie, albo możemy żyć na Plutonie, albo możemy żyć... Można to też zrobić, jeżeli znamy ten punkt na mapie. Ale wiecie, przyroda jest po to, żeby sobie funkcjonować w tej przyrodzie i korzystać z niej. Wchodzimy do parku. Nie wiem, czy kojarzycie ten obiekt. Jest to Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Nawet nie wiedziałem, że tutaj jest aż taki mądry wydział. Bo kiedyś to było Muzeum Przyrody, no i takich raczej wypchanych zwierzątek. Nie lubiłem tu przychodzić. Ale kojarzycie Alexa? To właśnie tutaj kręcono ten film. O proszę, w samym centrum wybudowano blok. Współczuję tym ludziom, którzy będą tutaj mieszkać. Blok z pięknymi oknami oczywiście, ale teraz dlaczego współczuję? Tutaj nigdy nie będzie słońca. Nigdy. Jest to jedno z najlepszych miejsc w mieście Łodzi. Miejscówka świetna, ale czy ja bym chciał tutaj mieszkać? Raczej nie. Cisza tu jest, to jest fakt, ale jak tutaj zaczną jakieś imprezy robić w parku, albo park zamkną, tak jak zamknęli już, były te sposoby zamykania parków, no więc nawet nie będzie można wyjść, wywietrzyć sobie płuca na agrafkach. Także proszę, nawet nie myślałem, że tutaj zrobiono tak. Muszę tak przypomnieć sobie, jak to wyglądało tutaj. Co oni tu zrobili, czy oni tu adoptowali jakąś kamienicę, czy też postawili zupełnie nową. Nie kojarzę. Nie wszystko muszę kojarzyć, mimo że... No proszę. 2 dalmatyńczyki tutaj. Nie pokażę, bo tutaj za krzakami. Za krzakami są 2 dalmatyńczyki. No cóż, a tutaj nie są 2 dalmatyńczyki, tylko... O, właśnie, ucieka. Właśnie widzicie, jak dalmatyńczyk ucieka. To jest właśnie to. Pamiętacie ucieczkę dalmatyńczyków? One zawsze uciekają, bo to są psy gończe. Zresztą bardzo dziwnie sklasyfikowane do psów ozdobnych. Historia dalmatyńczyka to jest w ogóle eksperyment prawdopodobnie Egipcjan, bo te łaty nie istnieją w ogóle w przyrodzie. Żadne zwierzę nie ma takich łat jak oni i prawdopodobnie coś zrobiono genetycznego, ponieważ najstarsze dalmatyjczyki znaleziono w Egipcie. I to jest, a nie, one są zarejestrowane oczywiście w byłej Jugosławii. Nie wiem, do kogo teraz należą, czy do Serbii, czy do Chorwacji, czy jeszcze co to, czy do Dalmacji, bo powinno być to Dalmatyńczyk z Dalmacji, a ponieważ szlachta ówczesna w Dalmacji uwielbiała te psy, no bo je widać, jak one z konia, bo są białe, czarne centki, no więc to świetnie wygląda. No i tak po prostu jest. Mamy tutaj park, zobaczcie, jak tutaj pięknie, fontanna, w ogóle tutaj jako dziecko przychodziłem. No i właśnie mamy tutaj taką fontannę i teraz jak zwróćcie uwagę, teraz jak robicie sobie kosmogram i położycie go na mapie, zwróćcie uwagę, gdzie lubicie przebywać. Zaznaczcie te miejsca na mapie, no najlepiej to połóżcie jakąś folię, bo zniszczycie mapę, albo skserujcie sobie tą mapę i połóżcie kompas tam, gdzie żeście się urodzili. Pod kompasem połóżcie kosmogram. Jak będzie offsetka, będziecie mogli zadzwonić do mnie i wam prześlę wasz kosmogram. Po prostu na drukarkę wam prześlę i sobie wydrukujecie. Jak już offsetka ruszy, bo będziemy mieć taki program, będziemy opowiadać o tym, po co, no bo warto żyć. Bo ktoś powie, a po co? No po to, żeby sobie zobaczyć, gdzie są moje piękne miejsca życiowe, gdzie ja się czuję dobrze, a gdzie źle. Gdzie jest... No, nawet nie wiedziałem, już. Popatrzcie.
Jakiego kolosa tutaj wybudowano. Tutaj ciągle coś się robią w tej Łodzi, co mnie zaskakuje. Jak kilka dni było. O, przebiegam przez ulicę, wydałam mrugający film. Jeszcze wolno. Dopiero teraz się skończyło. Ale zobaczcie, jakiś budynek ogromny postawili. I świetnie. Ten budynek tutaj projektował mój kolega z klasy, Maciek, ze szkoły podstawowej. I mam nadzieję, że będziemy prowadzić razem program, ponieważ poproszę przynajmniej raz w miesiącu, żeby był. Jest architektem, zresztą wspaniałym architektem. I no, go najbardziej szanuję ze wszystkich architektów, ponieważ od dziecka przejawiał takie pomysły. No nie wierzę. W szalonym tempie postawiono ten budynek. No po prostu niewiarygodne. Tutaj jest dom technika, a tutaj będzie taki dom. Ciekaw jestem, czy mieszkalny, czy też zaraz przeczytamy na... O, proszę. Nie, no niewiarygodne, słuchajcie, niewiarygodne po prostu. Wiecie, parę miesięcy niechodzenia po mieście i człowiek głupieje. Gdzie jest? Ja tak miałem w Warszawie. Słuchajcie, szedłem Warszawą, tutaj Jana Pawła i nagle się zgubiłem i pytałem się pani, gdzie mieszkam. A ta pani tak w ten sposób, wie pan co? Naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Przecież ja tutaj ponad 60 lat mieszkam. No taka prawda. Także chyba i biurowiec tutaj jakiś budują. Możliwe, że będą chyba żeśmy się wkopali. A nie, jest jakaś możliwość przejścia na tamtą stronę, na ulicę Piotrkowską. Bo tam mamy ulicę Piotrkowską. Także mamy jakieś chyba przejście logiczne. Bo jakbyśmy nie mieli, to tragedia. Szkoda, że nie poszedłem dalej, by było bardziej bezpiecznie, a tak to musimy obchodzić jakieś tutaj, zrobimy sobie wędrówkę po tarasach domu technika, z tyłu domu technika. Bardzo dziwna historia tego budynku. W ogóle cały czas tutaj jest bardzo dziwnie. Tutaj jeżeli chodzi o całą historię tego miasta, to miasto ma tutaj cały czas jakieś budowy, jakieś rozkopania, jakieś... Dobrze, raz się zrobi, potem tylko żeby to było na wiele, wiele lat, żeby to nie było tak, że na wieczór już pękają chodniki, a rano zapadła się jakaś historia. Także tak to wygląda. Tutaj przez wiele lat nic nie było robione. Idziemy sobie środkiem, dlatego że było ładniej. Bardziej zaraz wam pokażę. No i mamy plac Schillera. Proszę tutaj. No niby to ładnie wygląda wszystko, ale tutaj będzie ten... Tutaj jest lecznica dla zwierząt. Bardzo przyzwoitego lekarza. Bardzo dobrego lekarza weterynarii oczywiście. Pójdziemy sobie środkiem.
O, tak wygląda tutaj Piotrkowska. Jak widzicie. No tak, także to miasto jest troszeczkę... Przypuśćmy, że odbudowane. Tutaj co zrobiono? Proszę. A, wiecie, plan miasta. Dość ładny pomysł. Popatrzcie, plan miasta. Tylko gdzie my jesteśmy? Ach, tutaj są rzeki łódzkie zaznaczone. I tędy będzie... No tak, tutaj jest. Tylko tak się zastanawiam. No całkiem. No, musiałbym troszeczkę dłużej posiedzieć nad tym, co tutaj reprezentuje ten plan miasta. Ale bardzo dobry pomysł. Taki stół z planem miasta, gdzie się znajdujemy dla tych i on prawdopodobnie... A tutaj bardzo ciekawa kamienica. Słuchajcie, nie opowiadam wam o astrologii, opowiadam wam o mieście. Atlas Sztuki, tak, to prawda, tam w głębi jest Atlas Sztuki, czy Atlas, ta firma, która produkuje te wszystkie wnętrzarskie rzeczy, czy gipsy, nie gipsy i płyty gipsowe, Atlas i Kleje. Zresztą to jest jedna z najbogatszych niełódzkich firm. A mimo, że łodzianie założyli, to ona jednak siedziba, to co się orientuje, to jest Bydgoszczy. Ale jest na pewnej osi, a to firma taka dosyć sławna, łódzka. No i fantastycznie wykonana. Tutaj galeria sztuki, która zawsze była i miejmy nadzieję, że przetrzyma. Potem podejdziemy do niej, a ja idę do swojego ulubionego sklepu. Tutaj po tej stronie mamy urząd miasta i oczywiście jak zawsze telewizja pilnuje celebrytów miasta Łódź. No i dobrze, niech pilnują. Może coś z tego wyniknie, chociaż wątpliwa sprawa i wątpliwe czasy. Ale najważniejsze to jest to, że tutaj, jak się patrzy, czy ktoś ze znajomych, ale jednak nie. Na szczęście. Bo musiał podejść, albo rękę podać, albo jeszcze coś. A nie za bardzo mi to pasuje w tej chwili, bo zbliżam się do swojego ulubionego sklepu, którego niedługo nie będzie. I to mnie najbardziej boli. Dlaczego? Powód numer jeden to jest to, że te wszystkie rzeczy, które istnieją, te odzieżowe, no lubię się ubierać w tym sklepie, a tutaj nagle koniec. I to męski dział. Kobiety zawsze mają szczęście. No nic, trudno. Zaraz zobaczymy, zaraz właśnie będę kończył i potem rozpoczniemy od nowa. Na razie. Trzymajcie się. Przez chwilę. I wracamy do rzeczywistości. Już wyszedłem ze sklepu. Akurat zamykają tylko do poniedziałku. W poniedziałek już jest koniec. No i troszeczkę mi smutno, bo wiele lat chodziłem tutaj, ubierałem się. Właśnie ten sweter, to jest od nich. Był jeszcze jeden kolor, ale już bez przesady. Raczej potrzebuję coś cienkiego, coś takiego letniego, no ale trudno, będę musiał zmienić. Powrócić do jakichś innych sklepów albo odnaleźć. A jestem troszeczkę wybredny, jeżeli chodzi o rzeczy. Potrzebuję rzeczy, które są troszeczkę nietypowe. No tak lubię. Zresztą to jest bardzo charakterystyczne, tak się patrzę tutaj, co widać. Jak widać, to tutaj galeria sztuki oczywiście, którą... Czy lubię tą galerię? Nie za bardzo. Nie jestem jakimś fanem tej galerii. Powód... W ogóle nie lubię galerii. Od tego trzeba zacząć, mimo że jestem plastykiem. Maluję. Ale maluję właściwie, trzeba przyznać, że nie więcej prac
teraz będzie dużo moich prac w przestrzeni, ale w tej przestrzeni takiej nieokiełznanej, czyli tutaj dokładnie w internecie, związanej przede wszystkim z królewską wiedzą. Niektóre rzeczy znacie, niektóre rzeczy już pokazywałem, niektóre rzeczy będą powielane, dlatego że uważam, że warto to posiadać z powodów, no przede wszystkim, że jeżeli coś ma wisieć na ścianie, to na pewno lepiej jak wisi dzieło ręką namalowane niż jakiś landschaft, czy nawet, no chyba, że jest to jakiś Rejtan czy bitwa pod Grunwaldem, no to oczywiście, że tak. Ale jeszcze na sekundę wejdę tutaj do tego sklepu, zaraz wam pokażę tego. Na razie. Wracamy do rzeczywistości, już w sklepie byłem i będziemy dążyć, tylko teraz tak się zastanawiam, czy czasami nie pójść tą stroną, ale nie, pójdziemy sobie inaczej. Pytanie, co ma do tego astrologia? Właściwie no w rzeczywistości nic, ale jeżeli żyjemy w tym całym chaosie naszego funkcjonowania, to w tym chaosie musimy znaleźć sobie jakąś ścieżkę. Dużo łatwiej jest znaleźć tą ścieżkę, jeżeli tylko możemy ustalić pewne rzeczy. Co jest najciekawszą rzeczą, że świat szaleje, a jedynie tylko królewska wiedza daje jakąś możliwość odnalezienia siebie. To jest wbrew pozorom może lekko fantastyczne. No jak to zaraz? Dzięki czemu mam odnaleźć siebie? Jakim cudem mam znaleźć siebie? Jakim sposobem mam znaleźć siebie? No, w bardzo prosty sposób. Dlatego, że jeżeli znamy swoje potencjały, a te potencjały widać w królewskiej wiedzy, i widać jak, i to jest najprostsza metoda po prostu znalezienia tego potencjału, naszego istnienia. Tak jak teraz mamy wątpliwości, ponieważ ten Mars z Plutonem miesza nam całkowicie szyki, my stawiamy opór. Teraz komu? Czy rzeczywistości? Oczywiście, że tej rzeczywistości, która na nas napiera, ale musimy ją zmodyfikować co do naszych pragnień, co do naszego istnienia. I to jest najważniejsze, że w tym momencie, kiedy możemy zaistnieć w nowej rzeczywistości, potrafić to wszystko zrealizować, to wówczas następuje coś takiego jak zmobilizowanie swoich wszystkich sił i energii w tym punkcie sukcesu, co jest dla niektórych właściwie nie do pojęcia, a w rzeczywistości nie do realizacji. Powodem tego wszystkiego jest świat, który stoi przed nami zupełnie nowymi pomysłami, a my tych pomysłów nie chcemy przyjąć, bo ich się boimy. To jest rola przede wszystkim wodnika i tego Plutona, no i teraz tego Marsa, który i za chwilę Wenus, która zacznie nam tworzyć wątpliwości, ponieważ Wenus jest planetą, która zawsze wzbudza w nas zwątpienie. To zwątpienie jest tym, czy wybrać tą dziewczynę, czy wybrać tą dziewczynę dla mężczyzn, a kobietę, czy to jest ten jedyny. Kobiety szybciej się zakochują niż mężczyźni. Mężczyźni podchodzą do tego w bardziej, powiedzmy, że wirtualny sposób. I to jest już taka natura i też mężczyźni mają coś w sobie, że partnerka dla nich jest bardzo istotna, ale wtedy, kiedy spełnia pewne warunki, czyli
otwiera przed nim nowe zagadnienia i nowe podboje, kiedy zajmie mu kompletnie całą jego przestrzeń, jaką potrafi i to mocno zagarnąć czasami jakaś nazwijmy to dziewoja w taki sposób niekonwencjonalny, ale najważniejsze jest to, że my zawsze szukamy takiego czegoś. Tutaj siedzi taki pan, który od dawna siedzi tutaj, zwróćcie uwagę, udaje fabrykanta. Nie wiem, co on tam chce, nawet nie czytałem, co on ma za książeczkę z sobą, ale coś tam posiada i coś tam jest napisane, ale to kiedy indziej, kiedy już powstanie tutaj ten budynek. Ten budynek też jest jedną z największych inwestycji, ale prywatnych, za własne pieniądze tutaj z tyłu za mną. Ciekaw jestem, jak on będzie wyglądać, znaczy wiadomo, jak będzie wyglądać, ale to będzie jeden z ciekawszych architektonicznie budynków, prawdopodobnie będzie tak wyglądał. Tutaj mamy ten budynek, plakaty i oczywiście to wszystko, co jest, ale jednocześnie też daje nam pewną swobodę przede wszystkim proszę, ciekaw jestem. Muszę wejść tutaj do księgarni, bo tutaj jest księgarnia taka. Jesteśmy na ulicy oczywiście Piłsudskiego. Na chwilę. Na razie. No właśnie wychodzimy, to co widzieliście, te flagi tutaj u góry, to dokładnie marszałkowa. Troszeczkę nie rozumiem tych wszystkich podziałów pomiędzy marszałkowem a prezydentem miasta. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Chodzi o pewne zezwolenia, niektóre rzeczy należą do marszałkowa, inne do czegoś, a jeszcze do czegoś. Nie ma jakby jednolitego rozumowania, tylko cały czas jest jakieś takie dziwne podejście i walka pomiędzy jednym a drugim, i to dosyć ostra. Po co, na co i dlaczego? Nie orientuję się, nie chcę wiedzieć, ale cóż, ciepło się robi, prawdziwa wiosna, radosna. No dobrze, że rolnicy mają chociaż ciepło w tym momencie, kiedy podejmują tą wielką walkę. Myślałem, że przed urzędem będą rolnicy stali przynajmniej z jednym wiadrem gnojowy, a tutaj nic. Widocznie rolnicy łódzcy są albo za słabi w działaniu, ale za to mamy prymasa sieradzkiego tutaj, prymusa, przepraszam. Nie przejęzyczyłem się. To więc tutaj no i zabawa w całości. No ciekaw jestem, jak to w ogóle będzie tutaj rozgrzewać się ta cała historia naszego życia. Ja dzisiaj sobie robię taki plan obcowania na ulicy i takie bardzo silne gderanie, tak? Bo po gderanie też jest taki fragment tutaj mojej wypowiedzi dzisiaj. Walentynki, wszyscy z kwiatkami stoją. Ja wolę życzenia inaczej złożyć. No tutaj pan oczywiście z takim wiechciem dosyć potężnym, chyba mocno narozrabiał, bo nosi z tyłu i się wstydzi. No wcale się nie dziwię. Niektórzy są nieprzyzwyczajeni z kwiatkami chodzić, bo to też dzisiaj nie wiadomo, jakiej płci się składa.
bo możemy się nagle dowiedzieć, że tej płci nie ma. Jakiś taki dziwny kwadrat się pokazuje tutaj. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale zaraz zobaczymy. No i to wszystko tak to wygląda. Rowerzyści oczywiście jeżdżą, wszystko się dzieje tutaj. Właśnie ciekaw jestem, o co tutaj chodzi tutaj z tym kwadratem, ale zobaczymy w produkcji. I teraz przejdziemy do... Tam mamy oczywiście Galerię Łódzką i muszę wejść do Galerii Łódzkiej. Powodem jest, ponieważ wydrukowałem sobie książkę w PDF-ie, potrzebuję ją wsadzić jakieś takie pudełeczko plastikowe, takie coś takiego i muszę schować. Dlatego, że jest bardzo interesująca, a wiem, że tej książki nigdy nie dostanę, ponieważ chyba nawet nie występuje, ponieważ jest to albo jakaś praca doktorska, albo jakaś magisterska, albo to jest może bardzo stara książka. Nie wiem, no po prostu byłem zaskoczony, że w ogóle coś takiego jest, a bardzo mnie się to przyda w przyszłości. Właśnie patrzy się, co tutaj się dzieje, ale nic się nie dzieje. Ja z kolei zaraz będę skręcał tutaj do wyjścia. No to dosyć długo trwa. Coś tutaj tak. O, jest, nareszcie. Będziemy mogli iść. Hulajnogi ruszyły, rowerki ruszyły. Apa. A teraz co się dzieje? Nic się nie dzieje. Także tak to wygląda. Ale ja na razie zakończę, bo nie będę tutaj Was przerażał staniem i dopiero jak wyjdę z galerii, dopiero wtedy zdam relację. No i wracamy już. Wyszliśmy z galerii, a oczywiście dostałem to, co chciałem. Co prawda chciałem się wrócić, bo zapomniałem o tym, że właśnie w tym miejscu jest. Po prostu wszedłem i zupełnie w jakimś innym miejscu, więc widzicie, jak bardzo działa, że po prostu czasami się nie wyrabia w tym momencie. Mars jest taki troszeczkę dziwnie się zachowuje i my też się dziwnie zachowujemy. Mamy jakieś takie zbyt szybko chcemy. No i przechodzimy koło tematu i temat pozostaje, no chyba, że nam się przypomni. No i wykonamy czynność od nowa. No i to jest cała filozofia naszego istnienia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, że powinniśmy się nauczyć funkcjonować w tej przestrzeni, która nas najbardziej interesuje. To, co żeśmy mówili, ze względu na zlot tych wszystkich planet, które są. Przeglądam się kwiatkom. To są ładne, bardzo ładne takie tulipanki. Nie wiem, czy nie przyjdę, bo te tulipanki mam dzisiaj. Nie mam już chęci na żadne wydawanie pieniążków, a to jest raz, a dwa, że mam troszeczkę sporo jeszcze do robienia innych rzeczy. No i cóż, z tego można skorzystać, z tego zgromadzenia planet, tylko trzeba wiedzieć, w których sektorach się znajduje i te sektory opanować, czy też zrealizować swoje pragnienia, bo jednak czasami nam się coś wydaje,
ciekaw jestem, jak tutaj będzie, bo tutaj też jest budowa. To jest róg Piłsudskiego a Kilińskiego. Ciekaw jestem, znaczy mniej więcej wiem, co tutaj powstanie. Z jednej strony podoba mi się to, że w centrum miasta powstają budynki, ale nie powstają jakby ośrodki odpoczywania, czyli skwerki i jeszcze jakieś inne historie, które są jakby w naszej naturze, tak? Bo jednak bardzo chętnie wypoczywamy gdzieś w przestrzeni, która jest dla nas jakąś taką odskocznią od tej rzeczywistości. I teraz wracając do planet naszych. Planety w zależności gdzie, jaka i gdzie mamy Słońce oczywiście, jak to wszystko działa. No naprawdę. Trzeba pamiętać o tym, że jesteś w tej chwili, Słońce jest w wodniku i mobilizuje przede wszystkim lwy i mobilizuje także Dziękuję. byki i skorpiony. Z tym, że skorpiony i byki mają jakby pierwszeństwo, bo lwy jeszcze troszeczkę są w opozycji, one się zastanawiają. I tutaj najbardziej te dwa znaki są eksponowane w tym właśnie działaniu. To jest bardzo ważne, dlatego że możemy sobie dawać radę z pewnymi historiami, ale niektóre historie przekraczają naszą wyobraźnię i zaczynamy ulegać Marsowi, a właściwie nie Marsowi, co Bańce. I destrukcja doprowadza nas do kataklizmu, przede wszystkim psychicznego, a to w tej chwili ma dosyć charakterystyczne znaczenie. Te wszystkie działania, które są one spowodowane pewnymi niedojrzałościami naszymi, ale najbardziej istotną rzeczą jest to, że nie potrafimy panować nad swoimi emocjami, które są spowodowane, najprościej mówiąc, niedokształceniem nas. Jednak Saturn od nas zawsze wymaga konfrontacji, a kiedy jej nie ma, następuje degradacja i to degradacja w dosyć charakterystyczny sposób. I to jest chyba najbardziej przykra sytuacja, w której stajemy się opuszczeni zupełnie przez wszystkich i wówczas
wyobraźnia zaczyna nam pulsować, co jest efektem właśnie Neptuna i Jowisza. To wszystko zaczyna w nas pulsować jak pulsar, który wyznacza czas, ale trzeba przyznać, że degradacji. I to jest chyba jak to jest? Nie. Piesek widocznie jest bardzo stary, bo już, ale przepiękny. I pokazałem go, bo nie wiem, czy właścicielka na pewno by się zgodziła. Ale szczerze mówiąc, na tych małych rasach się mało znam. Wolę duże psy. Już najbardziej na hartach, no bo to już wiecie o tym. Te osoby, które mnie śledzą. No i cóż, jesteśmy przy lęku pańce, które należą do tego Marsa, który wczoraj nam zrobił kuku, wchodząc, ale jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że są ryby, a Neptun jest właśnie tam. I wszystko zaczyna grać, wszystko zaczyna funkcjonować na poziomie planetarnym. Dziwne, że planety mają taki wpływ na nas, ale wtedy, kiedy jesteśmy w stanie, nazwijmy to, nieważkości intelektualnej, bo jeżeli panujemy nad swoimi słabościami i panujemy nad swoimi wartościami, wtedy otrzymujemy impuls zwycięstwa, a nie samodegradacji. Trzeba brać jeszcze jedną historię pod uwagę, że bardzo często jesteśmy aktorami jednej sceny, czyli tej własnej, wewnętrznej, która sprzyja zarówno okresowi wodnika, który wodnik samotnie żegluje w swoich marzeniach, ale jednocześnie też deprymuje Neptun, który daje nowe oblicza nie w tą stronę, na szczęście. Te nowe oblicza, które byśmy chcieli ujarzmić, a jednocześnie niszczymy je. To wolność i niezawisłość, które są marzeniami wodnika, ale jednocześnie też pragnieniem Jowisza. Ponieważ wiele chce, ale Neptun w tym wszystkim rozgrywa swoją grę kompletnej nonszalancji i pokazania najsłabszych punktów naszej wyobraźni filmowej, bo scenariusz nam się nagle wali
na głowę i uderzamy głową o beton, gdzie najchętniej Pluton już wykonuje te czynności przy rozgrywce marsowych poczynań i uniesień. I tu jest największy komplet naszych zjawisk, ponieważ Merkury jest planetą, która nas uczy i chroni i porusza każdy fragment naszej struktury, bo on jest nerwem i szaleńcem nie tylko z grozy. Zostawiam Państwa oczywiście z tym wszystkim i co tu ukrywać, na rany Chrystusa do jutra, a jutro zobaczymy, co będzie, bo ciągle planety coś tworzą, gdzieś są i przynoszą nam nowe historie, które są czy na spacerze, czy też gdzieś w plenerze, są ciągle aktualne. Do zobaczenia i z Bogiem.